Dashbur. Dashbur. Tak, tylko Stasiu, ciebie nie będzie trochę słychać, więc musimy, bo my tu mamy mikrofony pozakładane. Mamy tu mikrofon. Aha, dobra. Kornelka, przywitaj wszystkich. Witamy w Sudeckiej Ostoi, Dashbur. Staszek. Witamy w Sudeckiej Ostoi. Dzisiaj nagrywamy na targach odcinek. No. No, specjalny odcinek. Słuchajcie, nagrywamy dla Was relacje z targów poznańskich, także będzie trochę odcinek prowadzony przez dzieciaki, trochę przeze mnie, trochę przez Mariusza i na pewno trochę przez Michała, więc Michał pewnie sobie porobi ujęcia. Przejdziemy sobie od stoiska do stoiska, pokażemy Wam, my jesteśmy na stoisku Szóstaka, razem się wystawiamy dla Was. Obok mamy Krzyśka Wnętrzaka, trofea i tak dalej, ale o trofeach to opowie Wam Staszek, bo on to się dobrze zna. No i przejdziemy sobie, mamy kolby obok, mamy tanie polowanie, mamy Pulsara, mamy Infireya, no mamy tych swoim sporo. Ja się pytam, czego nie ma. Tak, ja się pytam, czego nie ma, tak? Mariusz, a Ty? Co bierzesz na siebie dzisiaj? Co będziesz nazywał? Ja będę na stoisko. Jak ktoś jest chętny do porozmawiania, to zapraszamy tutaj do naszego stoiska. Mamy kilka gadżetów. No tak, tylko że widzowie to będą oglądać już po targach, więc to nie będzie, wiesz, to nie ma tutaj, no to co, my się bierzemy do pracy? No, dokładnie. Zobaczymy, co tutaj się dzieje, co słychać. Dużo ciekawych rzeczy. Tak, widzę. pokażemy Wam, od razu Wam mogę powiedzieć, że wielkich nowości nie ma, ale coś tam jest. Tak, Kornelka, Wy dzisiaj macie pokaz mody, dzieciaki idą na pokazie. Nie bój się, Ty zawsze byłaś odważna. Także macie pokaz mody, także zobaczycie na pewno ich na wybiegu. Także zapraszamy. Do dzieła. Zobaczysz. Zapraszamy. Chciałbym Wam przedstawić kolegę z Wielkopolski, Huberta. Cześć, Hubert. Witam. Hubert jest myśliwym, który pozyskał jednego z najciekawszych byków w Polsce i w Europie, tak? Bo byk trochę objechał. Myślę, że w Europie. Jako ciekawostkę Wam powiem, i teraz to już mogę zdradzić, że ja na tego byka byłem zaproszony wcześniej przez Janusza, może nie dokładnie na tego, ale do tego łowiska, gdzie tego byka pozyskałeś. Tak. Ja wtedy akurat wypadło mi wesele, więc nie mogłem pojechać i Janusz, który jest za kamerą, ale dzisiaj ze względów zdrowotnych, że tak powiem, nie chce wystąpić, to powiem Wam tylko, że się śmieję do dzisiaj, że zamieniłem najlepszego myłkusa na litr wódki weselnej. Opowiedz trochę, Hubert. Także bardzo dziękuję, że zostałeś zaproszony na to wesele, bardzo mi miło. I na pewno nie dostałeś chyba w ten wieczór weselny tego zdjęcia, tylko na dopiero drugi dzień. Na drugi dzień. To dobrze, bo tak chociaż mogłeś się pobawić na tym weselu. Tak, dokładnie. Ale opowiedz o tym byku, bo byk jest kapitalny. Tak, no chciałem powiedzieć, że pojechałem, była druga wizyta w Resku. Rok wcześniej oglądałem byki, ale nie zdecydowałem się na strzelenie żadnego. No nie było nic ciekawego albo nie pasowało mi w wieku. Pojechałem generalnie na byka dużego, ponieważ mam sporo byków strzelonych, mam kilkanaście myłkusów i sporych byków, natomiast nigdy nie strzeliłem naprawdę kapitalnego byka. I pomyślałem, że pojadę tam. W pierwszym roku się nie udało, w drugim roku pojechałem znowu, miałem to szczęście być razem na tym polowaniu z Januszem. Nie wiedzieliśmy do końca, gdzie jechać, ale Janusz mówi, mam takie miejsce, gdzie w zeszłym roku chodził taki spory osiemnastak, powinien być już wiekowy, zobaczymy, czy jeszcze się tam trzyma. Siedliśmy sobie na wyżce, zaczął zachodzić słońce i usłyszałem po lewej stronie jednego byka i w oddali po prawej drugiego. Mówię, co Janusz, ten mi się podobał, po lewej, idziemy, spróbujemy. Mówię, on będzie się kierował na pole. Poszliśmy w kierunku jakby miejsca, gdzie powinniśmy się spotkać. Zajęło nam to około 20 minut i już była taka szarówka trochę niebezpieczna, ale było widać. Oglądam tego byka w lunecie i coś mi nie pasuje. Widzę, że ma korony. Patrząc na tego byka, nie można powiedzieć, że ma korony, ale zawsze z profilu wyglądało, że ma te korony. Nie udało mi się dojść do strzału pewnego. Miał 8 łań. Poszły na środek pola i mówię, dobrze, do Janusza zażartowałem, rano będą lepsze zdjęcia, jakby się tego byka udało strzelić. A on mówi, tak, jasno. No, przyjechaliśmy rano, byk był na polu, schodził tym samym miejscem, które wychodziły. Niestety w momencie, kiedy chciałem strzelić,
dostały jakby wiatru, coś mi nie spasowały. Poszły z powrotem na pole, tam była taka kępka brzózek, samosiejek, podeszliśmy, udało się tego byka podesłać. No, pamiętam do dzisiaj Janusza, który poszedł pierwszy. Nie mogę powiedzieć, bo byłoby pi, ale generalnie jak ja podszedłem, to też się zastanawiałem, co ja strzeliłem, ponieważ widoczność była dobra, ale nie było na te 150-120 metrów, tak? Ten byk wyglądał zupełnie inaczej w tym świetle. Nie wiem, czy to kwestia wilgotności rosy, która była na tym, tych spłaszczeń nie było widać. Naprawdę, albo wzrok się kumulował na tej samej górze, tak? I nie wiem, to dopiero dotarło do mnie po jakimś czasie, jak cała Polska zaczęła wydzwaniać, wysyłać to zdjęcie od 7 chyba do 10 już obiegło wszędzie, co ja strzeliłem naprawdę. Przed kamerą gratuluję jeszcze raz. Bardzo Byk dziękuję. zacny. Także dziękuję. Myślę, że historię poznaliście. Ja takim naprawdę szczerym myśliwską, nie zazdrością, nie zawiścią, ale taką nutką przekąsu, że to nie mój. No ale nie był mi pisany, także gratuluję Hubertowi i życzę, bo takiego samego już nie strzelisz, wiesz o tym, że to już nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, ale Ale życzę Ci tego wielkiego klamota, żebyś w tym roku strzelił. chciałbym, nawet nie musi być w tym roku, bo też chciałbym mieć dalej cele i dalej polować na coś ciekawego, a naprawdę już mi dużo nie zostało. Może do zobaczenia w Resku w tym roku. Do zobaczenia, dziękuję Dashbur. bardzo. Dashbur. Dobrze, słuchajcie, pochodzimy sobie tutaj po stoiskach, znajdziemy coś dla Was, coś ciekawego, godnego uwagi. No, oczywiście wszystko jest ciekawe, ale spróbujemy wyciągnąć jakieś, słuchajcie, rodzyneczki. No to co, Michał za mną, idziemy. Witamy na kolejnym stoisku. Mamy tutaj stoisko Delty. Mamy tutaj zaprzyjaźnionego kolegę Marcina i Marcin nam opowie, co tutaj ciekawego się dzieje w Delcie. Tak, słuchajcie, cieszę się, że mogę Was powitać z targów Eurotarget Show w Poznaniu. Prezentujemy nowości Pulsara. Więc tak, przede wszystkim Thermion Duo, czyli pierwszy celownik, który łączy w sobie zarówno obraz dzienny klasyczny, jak i obraz termowizyjny. Więc to jest nowość numer 1. Pytanie, czy to jest dostępne? Tak, Jest dostępne. No to w super. ograniczonych ilościach, ale tak. To jest Regularne dostępne. dostawy przychodzą. Także jak ktoś się mówi, kto pierwszy, ten lepszy. Tak. Marcin, daj coś innego, bo powiem Ci, Dobra. że mamy tutaj jeszcze kilka stoisk do... Dobra, słuchajcie, kolejna nowość. Lornetka Mergera żeśmy termowizyjna. kiedyś pokazywali. Ale i... to nie jest zwykły merger. To jest nowy merger. Słuchajcie, lornetka merger LRF XL50 Czyli z Dalmierza. z dalmierzem, ale największa na rynku rozdzielczość. 1024 na 768. To jest rozdzielczość detektora. Nie ma takiej. Słuchajcie, dobrze, żeśmy trafili, także Nie ma. to jest jedyna. Absolutnie najlepsza lornetka termowizyjna, jaką W Polsce, tak? można kupić. Tak. Na dzień dzisiejszy. No to super. To co? A teraz jeszcze jedna rzecz. O, Baby merger, czyli mniejszy merger od standardowego. Obiektyw 35 mm. a tu coś tak Mały, zgrabny. mały. Wejdzie Mały, ci do zgrabny, kieszeni? lekki. No, wejdzie pewnie, jakby się uparł by wszedł. A powiedz mi, jak cenowo? I tani. Jak to wygląda? To będzie kosztowało około 16 000 złotych. Brutto. Czyli to jest chyba też będzie z kolei najtańsza lornetka termowizyjna na rynku. Także proponujemy się przyglądać. Delta, słuchajcie, nie śpi i Czuwa. działa, i czuwa. To co, my lecimy sobie dalej. Dziękujemy za przekrój i do zobaczenia. Dashbur, cześć.
pokażemy Wam coś ciekawego z broni. Tutaj na tym stoisku. Ale widzę, że jest kolejka do tego. Cześć Mariusz. Cześć. Koledzy z internetu. Słuchajcie, to jest ta ciekawostka. Ale o tym to sobie porozmawiamy później. Idziemy dalej, później zostawimy to. Kolega? Technikum Leśne Goraj, Marek Nadolny, urządzanie lasu, maszynoznawstwo leśne. Mechanizacja w użytkowaniu. Witam, Piotr Mądrzak, Zespół Szkół Leśnych w Goraju. Przedmioty zawodowe. Jesteśmy szkołą leśną, średnią szkołą leśną, ale bardzo ściśle związaną oczywiście z funkcjonowaniem lasów państwowych. Ja tylko dodam tutaj, ponieważ jesteśmy oczywiście na targach, które związane są z łowiectwem. Szkoła nasza, która funkcjonuje od 1945 roku, czyli jest jedną z najstarszych szkół leśnych w Polsce. Chcę powiedzieć, że tak naprawdę swoje tradycje ma nieprawdopodobnie głęboko ukorzenione. Dlatego, że jeżeli każdy słyszał o na przykład Książu, o księciu Pszczyny, o Hochbergach, to naszych właścicielem tak naprawdę ziem, na których obecnie funkcjonuje nasza szkoła, był kiedyś Hochberg. Zamek, który wybudował, również on, czyli tak naprawdę spuścizna wielkiego łowczego Rzeszy z XVII wieku, praktycznie rzecz biorąc gdzieś tam w kolejach rzeczy przechodzi również na nas. W związku z czym pokażę tylko, że nasze zaklęte historie, oczywiście to są pozycje książkowe, które zostały wydane dosyć dawno już, ale one również potwierdzają historię, a teraz przejrzę jeszcze do łowiectwa. Dlatego, że praktycznie rzecz biorąc mamy również jeden z chyba z najprężniej działających w Polsce zespołów sygnalistów myśliwskich w naszej szkole. Działa od 1982 roku. To był pierwszy koncert, a więc jest to już rzeczywiście bardzo długo. No co by nie powiedzieć, historia sygnalistyki w Polsce to w dużej mierze nasza szkoła. Też się interesuje, bo gram, także To zapraszamy do wspólnego grania. Możemy dzisiaj coś nie wziąłem sygnałówki. Tutaj, jeżeli słuchajcie, no to jak jesteśmy tutaj na instrumentach i chcielibyśmy tutaj pokazać, z jakich instrumentów tutaj nasi koledzy korzystają. Jakie instrumenty mamy tutaj? Marku, Bo tu przejmij. instrumenty są bardzo ciekawe. Proszę bardzo. Które się wywodzą w zasadzie z Pszczyny, bo takie były początki tego, nie? My w zasadzie mieliśmy takie dziedzictwo, tak jak kolega wspomniał, po Hochbergach, ale Hochberg sprowadził do Goraja takiego, powiedzmy, łowczego, który w zasadzie rozpropagował mocno łowiectwo w Goraju. I z tym plesem przywędrował właśnie z Pszczyny. I takie koleje były losu. Te większe, na których my gramy też, które tak byśmy nazwali basami, to z kolei parforsy. Mogą być jeszcze średniego typu. Pośrednie między plesami a parforsami. To, co widzimy na scenie dzisiaj, tak, w zespołach francuskich, to oni faktycznie grają na takich dużych, powiedzmy, plesach, ale to jest bardzo metaliczny dźwięk. Tak, oni muszą się odwracać do publiczności, żeby zaistniała ta muzyka na żywo. I my tak naprawdę na tych instrumentach tutaj czerpiemy w zasadzie z 6 podstawowych nut, bo tam tych dźwięków my więcej nie wyciągniemy. Bardzo trudny instrument. Jeśli chodzi o opanowanie, to jest taki mózg w zasadzie tego urządzenia. Jak ktoś to opanuje, dmuchnięcie pierwsze, Także zachęcamy to do nauki. potem w zasadzie można te pozostałe dźwięki wydobywać, nie? Zachęcamy ale mówię, do nauki. W to, co internecie są aplikacje do nauki. Tak, to co się Mamy pojawiło również, w Goraju, nasz zespół wydał również 3 płyty. Do nauki również. Ja pokażę. nagrywamy to u siebie w Goraju. Studio Proszę, przeważnie przyjeżdża. to jest jedna z płyt również, firma poznańska, która nam to została robi. wydana. Obecnie z tego co wiem, to zespół przygotowuje się do kolejnej płyty, do kolejnych nagrań. I tutaj właśnie widać pracę kolegów. Dokładnie.
To akurat nie nas, bo nasi koledzy, którzy zajmują się zespołem, akurat Dzisiaj tam uczestniczą występują. właśnie to znaczy w nagraniu. My tam reprezentujemy taki zespół też trębaczy nauczycielski w Goraju, bo to niewiele jest osób takich, nie? Jeśli chodzi o nauczycieli zawodowców, ale 5 nas się znalazło też w Goraju i też występujemy niekiedy. Ale ten zespół podstawowy, dzisiaj możecie ich zobaczyć, tam jest 14 osób. Proszę bardzo, możemy poprosić... Tutaj jeden z szefów zespołu, To jest gość, który również Paweł uczy Strawa. w naszej szkole gry obok na jego rogu. brata Macieja Strawy. Paweł, Od pochwal się. początku istnienia zespołu, 40 lat jest z nami, można powiedzieć. To chcielibyśmy kilka słów do Pana z zapytaniem, jak idzie ta nauka, jak tu idzie nauka z młodzieżą, czy młodzież się garnie do nauki, czy chce grać i jak to jest z zapałem młodzieży? Tak, więc młodzież bardzo chętnie się uczy tej trudnej sztuki i większość naszych uczniów, którzy przychodzą do naszego technikum, nie potrafi grać na rogu i nawet często po raz pierwszy słyszy dźwięk rogu. Ale bardzo chętnie coś nowego ich to interesuje i uczą się tej trudnej gry na rogu. Po jednym roku nauki potrafią wydobywać już pierwsze dźwięki i pierwsze krótkie sygnały. I tak co roku coraz większe umiejętności zdobywają i w 3., 4., a za chwilę już w 5. klasie są członkami zespołu reprezentacyjnego. Mieliśmy inne terminy w tym czasie. Więc zapraszam dokładnie 20 maja, bo termin jest znany. 20 maja, 3. sobota maja odbywa się wielki festiwal muzyki myśliwskiej, edukacji przyrodniczej. Dlatego, że przy tej okazji tak naprawdę nie tylko sygnaliści, ale również wystawy poroża, również odbywają się konkursy wabienia jeleni, są również konkursy plastyczne związane z myśliwstwem, także jest to dosyć bogaty, rzeczywiście nazywany festiwalem kultury I myśliwskiej. dla selekcjonerów jest fajna rzecz, bo my rozróżniamy też byki na podstawie łbów, które się poruszają w tle lasu. No, fajna rzecz dla tych, którzy zapoczątkowali tą cechę. Także polecamy. Tak, selekcjonerzy. Dziękujemy Panom Bardzo za dziękujemy. kilka słów. Zapraszamy do Goraja. Zapraszamy. Ja z tego miejsca pozdrawiam mojego nauczyciela Bogusława Rupa z Wałbrzycha, który we mnie wciska naukę grania, a jakoś tam idziemy do przodu. Pozdrawiamy go, bo też go znamy doskonale. Bogusława Rupa? Tak. Jest autorem kilku naszych kompozycji, które gramy jako nasz zespół. Widzicie, jaki świat jest mały? Wystarczy tylko podejść i porozmawiać. Dziękujemy koledzy i powodzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Wróciliśmy sobie tutaj na stoisko do Kamila, tutaj do Szóstaka i tak jak żeśmy wspomnieli wcześniej, ta broń jest bardzo ciekawa i powiem Wam, że naprawdę, kurde, tutaj na targach robi furorę. Bardzo mocne zainteresowanie widać. Koledzy, którzy oglądają Blazera, nagle robią krok w bok, jak to się mówi, i oglądają tą broń. Kamil, opowiedz mi, co to w ogóle jest? No, może do Blazera bym specjalnie tego jako mocno nie porównał oczywiście, bo Blazer jest Blazerem, tak? Ale przesiadka z 26 000 na? No tutaj mamy jednostkę zaczynającą się od 8900, tak? Czyli tak na dobrą sprawę mamy całkiem fajny fundusz, który jeszcze możemy gdzieś tam zainwestować w inne zabawki, tak? A mamy jednostkę dwutaktową AE Precision, słowackiego producenta. Bardzo fajnie tutaj przyjęła nam się ciepło, bo naprawdę bardzo wiele osób o to pyta, bardzo osób przychodzi podotykać, sprawdzić, jak pracuje nowy dwutakt. Wersja z napinaczem iglicy, bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o samą tutaj precyzję. Zamek trzyryglowy, bardzo solidnie wykonany, cały stalowy. Szyna Weaver Picatinny od razu od wejścia, prawda? Mamy lufy krótkie, czyli tam powiedzmy w chwili obecnej 510 i 560 lufy. Czyli Blazer ma 56. 57,7 dokładnie ma Blazer, nie? Dokładnie Czyli mamy taka długość jest lufy. Tutaj jest troszeczkę krótsza lufa.
zakończona gwintem 15x1 o grubości 19 mm. Póki co na razie będą wychodziły 19, czyli takie semi-wide, ale bez dopłaty. To jest też ważna rzecz. No i dwurzędowe magazynki w pełni stalowe. Mamy dwurzędóweczkę. Czyli żadnych plastików, żadnych tworzyw. Żadnych plastików, wykonane bardzo masywnie. Magazynek mieści 5 naboi plus 1 do komory, daje nam 6 naboi w komplecie, nie? Jeżeli chodzi o tworzywo, czy mamy drewno, czy mamy karbon? Będą tutaj w chwili obecnej pierwsza, powiedzmy, dostawa, która będzie na standardowych syntetykach, na klasycznym drewnie, jak już gdzieś tam prezentowałem na filmie, gdzieś się udało tam coś nagrać. Będzie w niedalekiej przyszłości, bo już w miarę szybko dojdą do nas karbony i ta jednostka będzie kosztowała w okolicach 12 900, tak ją oscylujemy w chwili obecnej. Przy karbonowej osadzie, przy tym dwutakcie może to zrobić całkiem fajny efekt. Mamy bardzo ładnie pracujący zamek, który bardzo ładnie się doreglowuje swoją masą, nie? Fajnie, myślę, że bardzo fajnie się to przyjmie, zobaczymy. My też mamy świadomość... Zrobi zamieszanie na rynku. Zrobi zamieszanie. No, wydaje mi się, Ja że widzę po dzisiejszym dniu zrobi naprawdę zamieszanie w takiej, powiedzmy, tej niższej półce dwutaktów, tak? Bo to jest naprawdę całkiem nieźle wykonana jednostka. Trzeba przyznać, że naprawdę jest to fajnie, solidnie zrobione, zresztą czuć. Bawiłeś się, wachlowałeś, tak, widziałem. Tak. Powiedz mi, jakie kalibry? W chwili obecnej kalibry 308, 3006 i 857, czyli wszystkie w standardzie. Będą nam tutaj tak naprawdę towarzyszyły na co dzień. Pewnie z czasem dojdą do tego jakieś inne kolejne kalibry, bo lufy wykonywane są przez Lothar Walter, a oni gamę kalibrów mają bardzo dużą. Także tutaj myślę, że tylko chodzi o ilość. No i to właśnie to było to. To właśnie była niespodzianka, zaskoczenie na targach, także zobaczymy za pół roku, za rok Zobaczymy, czasu. co tam się będzie Co to- wydarzyć. Tak, jak co się to- przyjmie, najlepsza reklama z ust do ust, a możecie ocenić to sami przyjeżdżając do nas do sklepu, bo skoro to oglądacie, pewnie nie byliście na targach. Tak. Także zapraszamy i dziękuję. Dziękujemy, Dashboard. I dasz. Słuchajcie, jesteśmy na kolejnym stoisku. Tutaj stoisko jest, jak widać, Szkody łowieckie. To, co nas interesuje i powinno interesować. I tutaj panowie przedstawią kilka takich pomysłów, ciekawostek. No to proszę kolegę powiedzieć, co to jest w ogóle? Bo ja nie wiem, co to jest. jest mini kombajn, który służy do oszacowania plonu zbóż i roślin strączkowych. Bardzo proste urządzenie. Rzucamy kółeczko w łan, zbieramy kłosy, ręcznie wycinamy, rzucamy do tego lejka kłosy i mucimy stacjonarnie. Tworzy się ta próbka, albo mniejsza, albo większa, zależy od plonu po prostu, ile tego mamy na tej powierzchni. I to ważymy. Mamy takie urządzenie, które... Czyli pozwala to nam zaoszczędzić czas. I tak naprawdę oszacować tą szkodę. I dokładności oszacowania. Tu jest Łukasz, który używa to 6 lat jako rzeczoznawca. Myślę, że może powiedzieć parę słów, jak to używa i jakim skutkiem. Minibud jest właściwie jedynym narzędziem na rynku, który pozwala znacznie skrócić czas omłotu głównie zbożowych i strączkowych. To jest rewolucja w ogóle w szacowaniu szkód łowieckich, gdyż wiele aspektów, na przykład szkody zgryzowe w oziminach są ciężkie do określenia. Trzeba po prostu dokonać analizy porównawczej miejsc uszkodzonych z miejscami nieuszkodzonymi. Trzeba po prostu zebrać odpowiednią ilość prób reprezentatywną do całego pola i dokonać omłotu, szybkiego, sprawnego omłotu przy użyciu tego urządzenia. Minibud jest jeszcze zintegrowany z wagą multitestem. Wystarczy przesypać omłot, ziarno do testera i on już pokazuje wydajność w kwintalach na hektar. Ilość prób wystarczy je uśrednić, mamy średnią dla całego obszaru uprawy czy obszaru uszkodzonego. Porównanie, zestawienie dwóch wyników może już dać Tak naprawdę, żeby zbadać wydajność, to
No zajmie nam to ile? Godzinę, dwie? To znaczy na przykład w przypadku uprawy 10-hektarowej, gdzie zbieramy 12-14 prób, to jest, idziemy w pole z workami foliowymi, ścinamy nożyczkami, wracamy do minibata. Spokojnie w przeciągu godziny mamy wiarygodny wynik. A wcześniej, nie ma kłótni na polu. to metodą taką chałupniczą, to ile to trwało? Metoda chałupnicza, ścinanie, potem ręczne. No, dokładnie. Jedna próba, ręczny omłot takiej partii, no to było jakieś 10-15 minut. Nie? I mało tego, jeszcze otrzymywaliśmy materiał zanieczyszczony, duża liczba plew, rolnicy się bulwersowali, podważali wyniki. Tutaj wystarczy odpowiednio wyregulować wiatr, ziarno jest naprawdę czyściutkie, nie ma strat. I co, tutaj tylko podłączamy baterię? Bateria podłączamy i tutaj jest... Odpowiednie klepisko, regulacja wiatru, tu się usuwa resztki pożniwne, tu można dozować, jest jeszcze zasuwa zintegrowana, którą się dozuje kłosy. Plewy ładnie tutaj to oczywiście rozkładamy, tak? Ten stołek rozkładamy. Tak. Oczywiście wszystko jest do rozłożenia. Do samochodu osobowego się zmieści. Do transportu tego urządzenia są dwie estetyczne skrzynie, tylko z uwagi na to, że mamy zamknięty kantorek, nie możemy ich pokazać, ale transport całości odbywa się w dwóch estetycznych walizkach. Bardzo fajna rzecz. Jaki to jest koszt? Już kolega Stefan. Jaki to jest koszt? Jaki jest koszt? No, sam minibat kosztuje 3300 zł. No, ten stojak 1200. No i ten wilgotnoszczomierz, gęstoszczomierz, który przelicza plon, kosztuje ale tutaj badanie 3000. naprawdę jest profesjonalne. To na pewno dużo przyspiesza i pozwala na bardziej dokładne i na poprawienie też poprawy stosunków z rolnikami. To już jest po szkodzie. A przed szkodą, jak zapobiegamy szkodom? No tutaj? to już nie moja domena. Cała gama rozwiązań, odstraszacze elektroniczne, można odpowiednio modelować strukturę zasiewów, można nakładać presję łowiecką na uprawy. Przede wszystkim trzeba dobrze zinwentaryzować, wykonać plan, dostosować tą populację do pojemności łowiska. A jeżeli już zdarzają się sytuacje, gdzie te szkody występują, no to można odpowiednio modelować strukturę zasiewów w miejscach, na stanowiska uprawowe, które są bardziej narażone, sieje się rośliny, które są mniej atrakcyjne dla zwierzyny, a te bardziej atrakcyjne miejsca, gdzie nie ma presji zwierzyny. Nie? No, jest jeden z odcinków, Kamil pokazywał taki odstraszacz, i jak to funkcjonuje, jaka jest skuteczność tego odstraszacza. Także no, skuteczność jest naprawdę, robi robotę, prawda? Tak. Robi robotę. No to co? Dziękujemy i wszystkiego dobrego. Miło było. Miło było poznać. Słuchajcie, koleżanki i koledzy, jesteśmy na kolejnym stoisku, bardzo ciekawym, firmy kolba.pl. Tu mamy kolegę naszego, Mordena, wszyscy go znają, znaczy wszyscy, jak nie znają, to go poznają. No i tak pytałem, co moglibyśmy dać ciekawego do pokazania naszym widzom. I tutaj, słuchajcie, mamy to, oddaję Ci głos i powiedz kilka słów. Jest Primos Apex, najnowszy trójnóg. Mega stabilny, można sobie tutaj broń fajnie zamontować. Niektórzy myśliwi marudzą trochę, że ciężki, no ale daje fajne naprawdę możliwości operowania bronią. Powiedz mi tak, wszyscy wiedzą, ile to kosztuje. Jak nie wiedzą, to sobie zobaczą. No naprawdę nie jest to tania rzecz. I teraz pytanie, czy to jest warte tej ceny? To ciekawe pytanie. Wiesz, jeżeli masz jakiś pastorał, który używasz, jesteś z niego zadowolony, no to nie szukasz czegoś nowego. Jeżeli nie jesteś zadowolony, nie masz dobrych wyników w łowisku, no to szukasz jakichś tam rozwiązań, które jeszcze pomogą Ci lepiej strzelać na przykład. Czy to jest do broni myśliwskiej, czy to jest do broni jakiejś takiej... I nawet snajperskiej. Świetnie na przykład, jak sobie chcesz ustawić 0 na strzelnicy. Super, tutaj ta broń jest stabilna, Czyli tak twój naprawdę, kontakt minimalizuje w ogóle
myślę, że lepiej niż nawet z pozycji leżącej strzelanie na tym wygląda. Czyli tak naprawdę nie musimy mieć stojaka. No, dokładnie. Oczyszczenia broni. Tu nam leci. No oczywiście ten trzeciej czy drugiej generacji działa podobnie. Ja miałem przyjemność z pierwszej generacji, no, ale używamy bardzo rzadko. Także jest coraz większe zainteresowanie, budzi to pewne kontrowersje ze względu na to, że Kamil jest też ciężkie. daje w swoich odcinkach, pokazuje użytkowość tego, także powiedz mi, jak ze sprzedażą tego? Wiesz co, nie mam dokładnych danych, ale jest coraz więcej zapytań, niektórzy się jeszcze zastanawiają, ale się sprzedaje, myślę, że zaczął się sprzedawać. Jednak Na targach tutaj powiedz mi, o którego pytali? O tego czy o coś innego? o tego i o trzecią generację. I dużo osób chce sobie właśnie sprawdzić różnicę i jak ktoś już go podotyka, tutaj się nim pobawi, to jednak mówi, a jednak może tak, nie? A wcześniej jak widzieli tylko cenę, to było trochę więcej grymaszenia. No zobaczymy. Powiedz mi następna sprawa, po zakupie serwis. Oczywiście wszystko serwisujemy, to nie ma żadnego problemu z tym. Tak samo drugą generację, trzecią generację To jest najważniejsze. ma Serwis jest najważniejszy. Oczywiście, że tak. Serwis jest najważniejszy, także jeżeli, słuchajcie, wydajecie pieniążki, jest serwis, to serwis naprawdę robi robotę. Naprawdę. Dokładnie Jeżeli tak. macie serwis, to naprawdę ten zakup jest godny uwagi. Powiedz mi, co jeszcze mógłbyś polecić tutaj z tego stoiska ciekawego, żeśmy rozmawiali? Field Grayla. Możesz się napić z każdej rzeki, z każdego jeziora, z każdej kałuży, przefiltrować tą wodę. Weźmiemy sobie ten inny już odpakowany. Na pewno wszyscy słyszeliśmy o tym, ale nikt... Masz taką butelkę na wodę, która jest filtrem. Czerpiesz wodę Do tego? z jakiegoś bajora czy z To czegokolwiek. wojskowi na pewno, który miał Przeciskasz i możesz już pić. Masz wszystko gotowe. Powiem Ci więcej, masz w butelce, możesz wlać do kociołka, ugotować sobie zupę. Ja, jak była ta afera na Odrze, pojechałem nad Odrę i się napiłem z Odry. Wtedy jest nawet film w internecie, jak ja to robię. Żyję, nie miałem żadnych komplikacji, piłem z różnych dziwnych zbiorników, więc w górach... Słuchajcie, mieć takie coś normalnie w łowisku, no, kurde by się przydało, bo naprawdę, bo metami nie ma, pić się chce, a... A jak się mówi też, teraz była sytuacja, ludzie uciekali z Ukrainy, gdzie zabrać tą całą wodę i tak dalej. A tu z Ten każdego filtr na ile miejsca starczy, gdzie można kupić? 250 litrów, ten konkretny filtr trzeba wymienić później wkład. I wszyscy mówią, ma drogo, ale policzyliśmy, że jak zabierasz na przykład ze sobą na jakieś tam biwaki czy A ile do łowiska, jakieś 5 stówek. Jeżeli zabierasz w łowisko na przykład wodę w plastiku, to jak już założysz drugi filtr, to już masz taniej niż kupując wodę w plastiku. A masz filtr awaryjny, którą, nie wiem, w razie wojny, w razie jakiegokolwiek innego zagrożenia, cała rodzina może tutaj korzystać w czasie ewakuacji. Nie musisz się martwić, że nie masz zapasu wody na czarną godzinę. Coś takiego słyszałem, także no... Bardzo Świetny patent. Ja to zabieram na wszystkie wakacje, wszystkie wypady, wszędzie to ze sobą zabieram. Chyba trzeba będzie kupić. Dokładnie. Bardzo fajnie. Dziękuję. Dzięki. Idziemy sobie dalej. Siedzimy w nowym Raptorze 2023. Co Tak, nowego? To jest nowy Raptor, zupełnie nowy, z zupełnie nowym silnikiem na rynku europejskim, czyli 3-litrowym, 6-cylindrowym, benzynowym z podwójnym doładowaniem. Katalogowa moc to 292 konie, więc już mamy inne możliwości, jeżeli chodzi o dynamikę, kulturę pracy, przyspieszenie. Natomiast ważne jest to, że no jednak Raptor zachował swój charakter, a wręcz bym powiedział, że podkreślili jeszcze bardziej to, jaki on powinien być.
Pierwsze testy dziennikarskie, pierwsze testy też nasze, dealerskie, wszystko to się potwierdza. Widziałem, jak właśnie skakali. Tak, samochód jeździ doskonale. Właściwości terenowe, właściwości do takiej jazdy off-roadowej, sportowej w terenie no, są więcej niż dobre, są doskonałe. Samochód nadal oczywiście jest zawieszony na zawieszeniu Fox Pro. Dodatkowo w nowym modelu mamy oczywiście tryby jazdy od normalnego przez sportowy po offroadowy, jeżeli chodzi o amortyzatory. Mamy też możliwości ustawienia układu kierowniczego, no i oczywiście wydech z klapami, z przepustnicami z tyłu, który no, może być cichy, ale też uwydatnia jednak dźwięk tej V6 benzynowej i to daje nie tylko frajdę, jeżeli chodzi o przyspieszenie, ale też efekty dźwiękowe są super. Moim zdaniem no jest sygnowany Ford Performance, także pokazuje te zacięcie. Zdecydowanie ludzie z Ford Performance chyba wiedzą, co robią już od wielu, wielu lat. Seria ST, RS, no i Raptor. No jednak to są inne samochody. Jak widać w nowym modelu, oprócz tych technicznych zmian i dużego, mocnego benzynowego silnika, poszło do przodu mocno, jeżeli chodzi o nowe technologie, te wszystkie dodatki, systemy wspierające kierowcę, czy choćby infotainment, tak? Z istotnych rzeczy, o co pytali nasi klienci, to są napędy. W tej chwili mamy napęd stały na 4 koła, którego możemy używać również na drogach utwardzonych. Wcześniej był to napęd stricte terenowy. Oczywiście on nadal jest w tym samochodzie, można go używać na drogach nieutwardzonych, w trybie Baja czy też Bacha, zależy jak to tam sobie tłumaczy. No natomiast no, ważne jest to, że nadal pozostała blokada tylnego dyferencjału, jak również przedniego mechanizmu różnicowego. Przy czym ten przedni no to blokujemy sobie w trybach już takich terenowych z reduktorem, oczywiście. bo reduktor oczywiście nadal tutaj jest. Przed Państwem pani Gosia z Magum. Co nowego przygotowaliście na targi? Przede wszystkim chcieliśmy pokazać kolekcję dla najmłodszych. Mamy nowe dresy, czyli nowe spodnie dresowe z lampasami, do tego bluza z kapturem. Dodatkowo bluzy, oddzielna już kolekcja zarówno z motywem psów, jak i dzików, dla dziewczynek i dla chłopców. Mamy nową kolekcję t-shirtów, również tą samą inspiracją. Może pokażemy? O, może pokażemy, zapraszam serdecznie. Pochodzimy sobie troszkę, zapraszam. Mamy taki specjalny kącik. Przepraszam. O, tu są właśnie omawiane dresiki, które Stasio prezentował na estradzie. Proszę bardzo, na pokazie. Mamy nowy dres z lampasami. Mamy nową sukieneczkę z motywem ślicznego szczeniaczka, psiaka. Motyw sitedruku. To Kornelka miała przypadkiem? Nie, Kornelka, zaraz pokażę. Kornelka miała zupełnie co innego. Kornelka miała psiaka, tutaj z falbaneczkami na kieszonkach. Bardzo urocze, naprawdę. Nie zapominamy o naszych polskich dzikach z lasów. Nowe t-shirty również, proszę bardzo. Naprawdę. Rozmiarówka od 122 do rozmiaru 156. Jeżeli są za małe, wchodzimy już w rozmiarówkę bardziej dla dorosłych. Mamy również taką militarną koszulę, jeżeli ktoś woli takie motywy. Coś takiego, na napy zapinaną. I co, przechodzimy do damskiej kolekcji? Możemy coś pokazać, czemu nie? No słuchajcie, mamy nowe, przede wszystkim wszystkie panie nam się pytały o sukienki. Jedną mam nową na sobie. Mamy nowy motyw w jelenie. Taka delikatna, rozpinana. Tutaj widzę, że ktoś mocno poszalał i porozpinał wszystkie moje guziczki. Motyw nowej jeleni. Inspiracja wodą, lasem. No i tutaj nasze leśne motywy. Nasze lisy. Nasze liski. I teraz mamy coś nowego w kolekcji. Mamy tak zwane walczące jelenie. Nasz nowy fason.
z falbanami. Jak to klasyk mówi, złote, a skromne. Tak jest, jeszcze mamy naszą słonkę. Wszyscy się pytali o nasze ptaki. Proszę bardzo, rozpinana na guziczki nasza słonka. Także rozwijamy się, staramy się spełniać zachcianki wszystkich naszych pięknych Dian, naszych kobiet i również dzieciaczki. Także jak ktoś chce ubrać swoje dziecko, swoją małżonkę albo siebie jako Dianę, no to do Magum warto kierować zapytania. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy na kolejnym stoisku. Słuchajcie, jednym z ostatnich, dlatego ostatni. Chyba jeden z najciekawszych. Ale nie, to jeden z ostatnich stoisk, ale najciekawszy. Żeśmy sobie zostawili na sam koniec. To będzie najwięcej mówione i opowiadania. Także chłopaki, opowiadajcie, oddaję głos. Nowe lornetki z firmy HIK Micro Raptor. Dlatego jesteśmy na końcu, bo wcześniej nie dało się nic nagrać. Takie było zainteresowanie produktem. Mogliśmy się dopchać. Tak, więc tak, co mamy? Patryk ma 50 na 640, ja mam 75. Jest to HIK Micro Raptor, 640, obiektyw 75. Mamy urządzenie all-in-one, czyli Nocto, termo, iluminator, dalmierz, tryb dzienny, tryb nocny, tryb kolorowy. W zasadzie wszystko, co jest potrzebne nam w jednym urządzeniu. 4 w jednym, czyli mamy Nocto, termo, fuzję i tryb dzienny plus dalmierz, tak? Wymienne 18650 akumulatory. Jaka waga tego jest? Kilo 250. Także zobacz sobie, no nie jest to ciężkie. I jak na lornetkę, to może odrobinę cięższa niż normalna lornetka. Możecie ją zobaczyć u nas jako jedyni. Lornetki wojskowe kosztują, ważą w granicach właśnie kilogram. Możecie ją zobaczyć u nas jako jedyni w Europie, bo są specjalne zamówienie z obiektywem 75, największym, produkowane specjalnie dla nas. Obiektywy 50. A opowiadacie o tym i słuchajcie, dzisiaj jesteśmy już tutaj. Powiedzcie mi, czy było zainteresowanie tym sprzętem dzisiaj? Jak widać, bardzo duże, tak? Pierwsze dobrze działające urządzenie. Takie stoisko, że się budzą normalnie. Pierwsze urządzenie, które ma w sobie wszystko i działa dobrze, tak? Na przykład jeżeli byśmy sobie chcieli przetestować noktowizor, to na 300 metrów widzimy formę porożału byka. Jeżeli byśmy chcieli przełączyć w tryb termowizyjny, widzimy na 2600 metrów. Jest dość duże powiększenie, dlatego też dostajemy bardzo dużo szczegółów. Mamy wbudowany iluminator, więc nie trzeba domontować żadnych zewnętrznych urządzeń. Mamy dalmierz, gdzie możemy precyzyjnie odległość określić. A jak to działa w dzień, tak też wtrącę? W dzień możemy korzystać z trybu termowizyjnego, możemy korzystać z trybu noktowizyjnego, czyli obraz czarno-biały lub obraz kolorowy, ale możemy też użyć takiego unikatowego trybu fuzji, gdzie nakładamy obraz noktowizyjny na termowizyjny. Dzięki temu, patrząc na przykład na baner w termowizji, widzisz na nim napisy, nie? No. Także to jest bardzo ciekawa funkcja, czyli nakładanie obrazu, tak zwana fuzja. No powiem Wam, żeście wyprzedzili konkurencję o głowę. No kilka kroków do przodu. Zawsze. No właśnie widzę. Bardzo komfortowe urządzenie, regulacja rozstawu oczodołów, bardzo precyzyjna i szybka regulacja ostrości obrazu, regulacja korekty wady wzroku na lewym, na prawym. Urządzenie jest bardzo dobre jakościowo wykonane. Jeżeli chodzi o serwis tego sprzętu? Serwis w Polsce, polska gwarancja, polska instrukcja obsługi, polskie oprogramowanie, polskie wsparcie techniczne. O firmę HIK Micro to jest 3 lata gwarancji, serwis w Polsce, dzwoni się do nas bezpośrednio, tak. Produkt dostarczany do klienta w takiej pancernej, wodoodpornej walizce wraz z akcesoriami, z akumulatorami, ładowarkami zapasowymi. Także jakość produktu myślę, że ocenić można wzrokiem. Premium, tak? Opowiadajcie, ile to kosztuje. No i tu zaczynają się problemy. Najwyższy model 35 000, z tym, że oczywiście bardzo dobre modele są również niższe z obiektywem 50, tu mamy 25 000 i model, który stoi tam jest niska rozdzielczość, obiektyw 50 i kosztuje 20 000. Przy tej inflacji tak naprawdę to nie są tak, ale trzeba ocenić, że jeżeli mamy model za 20 000, jakbyśmy z niego wyciągnęli noktowizor, to minus 5 000, dalmierz minus 2000,
i już schodzimy do cen konkurencyjnych produktów, gdzie kilkanaście tysięcy musi kosztować lornetka termowizyjna, żeby była dobra. A dodatkowo unikatowy system wyświetlania obrazu. Tu jak sobie przyłożysz do oka, to ten obraz wygląda, jakbyś patrzył dosłownie na ekran telewizora. Jest tak ogromny ekran. Dodatkowo tu jest czujnik, że jak odkładasz od oka, to nam gaśnie, jak przykładasz, to nam się zapala. Ja się, widzę... I odłóż teraz. Jest zgaszona. Słuchajcie, normalnie patrzy się w tym jak normalnie w dobrym studiu. Jak w telewizor, nie? Naprawdę, I teraz ja bym powiedział, że nie w telewizor, tylko na Taka kinie. moja propozycja, żeby jak będziesz miał na polowanie z Kamilem, taką lornetkę przetestował I Twoją prywatną opinię wyraził o tym relację produkcie. jakąś tak. Właśnie, a ja jestem właśnie, jeżeli coś faktycznie mi nie leży, to od razu gadam. Szczerość trzeba cenić, tak? Subiektywna opinia jak najbardziej na kanale, także... To jest wodoodporne, tak mówiłeś, że to jest wodoodporne? Na pewno klasa wodoodporności jest określona, z tym, że akurat jej nie znam. To trzeba zgłębić się w opisie. W zestawie mamy dodatkowo jeszcze pasek i pokrowiec, także tutaj cały zestaw. Jeżeli też nie wiemy, jaka jest najniższa temperatura pracy. Na pewno jest to dostosowane do warunków rynkowych, czyli do naszych najniższych temperatur czas pracy. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że czas pracy akumulatorów może się skrócić, bo w każdym urządzeniu się skraca. Ale teraz to są takie akumulatory, że to nawet minus tam 30 Najważniejsze jest to, że te akumulatory wymieniamy w ciągu dosłownie 2 czy 3 sekund, wkładamy następne i one są w zestawie, ładowarka jest i tyle, tak? No nie, to bardzo dobrze, bo nie trzeba po prostu podłączać się tutaj. Poza tym cały standard, jest do tego aplikacja uniwersalna, urządzenie jest wykrywane w aplikacji, są aktualizacje, jest obraz wyświetlany w aplikacji. Mamy wszystko w takim małym, jednym urządzeniu. Powiedzcie mi, ile dzisiaj tego sprzedali? No nie możemy takich informacji ujawnić. No właśnie, ale zainteresowanie jest bardzo duże. Jest to nowość i to jest jedna z ciekawostek dla oglądających. To jest cenne właśnie, że nie powiedziałeś, że nie możesz udostępnić tej informacji, bo ja też nie powiem, ale się działo. Tak, no zainteresowanie jest bardzo duże. My tutaj nie przyjechaliśmy po to, żeby te produkty sprzedawać, tylko po to, żeby je promować, pokazywać, żeby klienci mogli je ocenić własnym okiem. Stoimy tutaj, pokazujemy, jak dostosować ostrość, jak wyostrzyć sobie obraz ogniskową tutaj fokusem. Jesteśmy tutaj po to, żeby to promować, a jeżeli ktoś ma ochotę, ma życzenie, chce kupić, oczywiście ma taką możliwość. No to co? Serdecznie zapraszamy na rundkę wokół stoiska. Ja jeszcze chciałem zapytać o tą kamerę. Fotopułapkę, już pokazuję. O nową fotopułapkę, tak? Tu oddaję. Bo widziałem cenę i ta cena też nie jest wygórowana. Nie jest wygórowana. Co możesz powiedzieć o tej kamerze, fotopułapce? O tej kamerze powiem Ci tak, to jest jeden z ciekawszych projektów na rynku, bo HIG Micro w konsultacji z nami, z dystrybutorami, z klientami przygotowuje produkty, które są dostosowane lepiej na rynek niż zwykłe chińskie produkty, które są projektowane przez Chińczyków, którzy nie polują. Także ten produkt jest o tyle ciekawy, że po pierwsze posiada GPS i nie jest to geotagowanie zdjęć, tylko to jest lokalizacja urządzenia. Aha. Zabezpieczenie na kłódkę plus zabezpieczenie specjalne karty. Kiedy ktoś Ci ją ukradnie, to i tak po włożeniu nowej karty wysyła Tobie informację o lokalizacji. Czyli prawdziwa fotopułapka, która jest zabezpieczona przed kradzieżą. Dodatkowo komfortowy system wymiany akumulatorów, 12 akumulatorów. Komfortowy system obsługi. 12 akumulatorów, tak? Tak, tu naciskamy przycisk, wyjeżdża nam kieszeń z akumulatorami. A tu jest 12 akumulatorów? 12. Bo w standardowych jest 8, co nie? No ale 12 to jest dłuższy czas pracy. No, to już miesiąc czasu będzie... Tak. I obsługa. Nie musisz ściągać z drzewa, wystarczy, że wysuniesz sobie kieszeń z akumulatorami i wsadzisz następną. Przepraszam bardzo. No. Już niestety gardło wysło po tylu godzinach rozmów. Także HIG Micro oprócz tego, że produkuje dobre produkty noktowizyjne i termowizyjne, wchodzi też w temat fotopułapek. Mamy informację, że będą przygotowane... A jaka jest jakość zdjęć z tej fotopułapki? Dostarczymy Wam zdjęcia i myślę, że ocenicie sami, a być może nawet próbkę. Kamil też wiemy, że ma rozwieszone fotopułapki po lesie. Najłatwiej byłoby to przetestować, bo u nas nie ma tyle zwierzyny, a tam się pchają pod tą kamerę. Więc kolejny produkt, który można przetestować. Co jeszcze? Wspomniałem, że HIG Micro dostarcza też produkty, które już wychodzą poza typowe urządzenia noktowizyjne i termowizyjne. Przygotowane są też trackery dla psów, przygotowane są też urządzenia dla wędkarzy, przygotowane są też urządzenia takie uniwersalne w stylu powerbanki, ogromne stacje energii, takie turystyczno-survivalowe. Fotowoltaika. Także tutaj jest bardzo szeroki asortyment i ogromny potencjał producenta w produkcji produktów, które są użytkowe
w wielu branżach. Tu jest jeszcze system zabezpieczenia na linkę. Tak, a tutaj jest montaż na paseczek do drzewa. Wygląda to dobrze. I kosztuje też w okolicach około 1000 zł, czyli cena nie jest zbyt wygórowana na fotopułapkę, która ma GPS, lokalizację i dobrą jakość zdjęć. się tym zainteresowałem. No to co, dziękujemy. Serdecznie zapraszamy, jeszcze jutro jesteśmy na targach. Po targach będziemy wyprzedawać ekspozycje, także będzie coś można szarpnąć w dobrych cenach. To już będzie, ten odcinek będzie puszczony za tydzień. Także... O, no to niestety. W takim razie zapraszamy do zakupu ekspozycji potargowej przez sklep internetowy taniepolowanie.pl. A czy będziecie w Krakowie? Będziemy w Krakowie. Oczywiście, zapraszamy na targi w Krakowie. Chłopaki będą w Krakowie, także już informacja poszła, że po targach będzie można... Też będzie ekspozycja do wyprzedania. O. Serdecznie zapraszamy, Dashboard. Dashboard. Moi drodzy, spotkaliśmy oczywiście kogo na targach? Witam Was serdecznie, Jarek Kowalski. Cześć Jarek. Cześć, witam Kamil. Jarek Kowalski, a tak naprawdę ze Wnatury. Tak naprawdę ze Wnatury. Moi drodzy, chciałbym Was zaprosić już teraz na bardzo fajne wydarzenie, które już niedługo, niebawem się odbędzie. Mianowicie razem z Kamilem, tak, z Sudecką Ostoją ze Wnatury zapoluje na rogacze. Gdzie to Wam nie powiemy jeszcze, będziecie musieli poczekać, ponieważ my już wiemy, gdzie zapolujemy. Zrobimy wspólny materiał, także będzie Michał i Dawid jako operatorzy, tak jest. My jako myśliwi. Tak jest. I spróbujemy Wam pokazać polowanie na rogacze, polowanie majowe, także już możemy powiedzieć. Termin mamy wstępnie ustalony. Prawdopodobnie spotkamy się, no oczywiście u nas w Polsce, ale gdzie to jeszcze nie powiemy, nie będziemy zdradzać czy u Ciebie w kole, czy u mnie. Na razie to zostawimy jako mały znak zapytania. Nutkę tajemnicy. Nutkę tajemnicy, Tak jest. Więc już teraz gorąco i serdecznie Was zapraszamy na ten fajny materiał, bo uwierzcie mi, będzie dużo się działo. I będzie na Sudeckiej Ostoi i będzie na kanale ze Wnatury. Tak jest. Także do zobaczenia, moi drodzy. I Dashboard. Trzymajcie kciuki. No jak tam, Kamil, targi? No targi ogólnie okazały się owocne, tak? W chwili obecnej mamy drugi dzień targów, tak? Jest sobota. Frekwencja dopisała, zobaczyliśmy znajomych po latach, klientów, którzy tak naprawdę ostatnimi czasy gdzieś nie odwiedzali, bo potrzebnie mieli. Ale bardzo miło się spotkać, porozmawiać. Targi oceniam, że na pewno są lepsze niż w tamtym roku, tegoroczne. Tegoroczne są na pewno o wiele większe. Zjawiło się tutaj troszkę fajnych, znanych firm z Polski. Takich jak tam mniej więcej Delta, tak? Tak, Delta, Tamed jest przecież tanie polowanie. Dokładnie. Wszyscy nam się tutaj pokazali, ale przede wszystkim dopisali goście, tak? Bo wszystkim chciało się tutaj podjechać, zobaczyć, wypić piwko z Sudecką Ostoją, ale przybić piątkę z Szóstakiem. Tak, no, ale fajnie, ludzi było miło. tyle, że my mamy taką ściankę, gdzie robiliśmy zdjęcia. Nie wiem, ponad 1000 zdjęć było zrobionych, ale... Chyba jakiś kolarz zrobisz. Tak, chyba jakiś kolarz zrobimy. Natomiast powiem tak, że ludzie, którzy przeszli przez stoisko Szóstaka, to ilość masakryczna, nie? Tak, naprawdę w pewnym momencie to nie wiedzieliśmy, gdzie patrzeć, jak patrzeć, komu odpowiadać, bo pytania sypały się z każdej strony. Także no bardzo miło, fajnie, że nas odwiedzili tutaj nasi stali klienci, nasi nowi klienci, mam nadzieję, w takim fajnym, mocnym towarzystwie. Także tutaj bardzo, bardzo przyjemnie. Wydaje mi się, że super, że brakowało tego ostatnimi czasy w Polsce. Nie? Ja myślę, że należą się wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy odwiedzili nasze stoisko. Wypili z nami piwko, tak jak powiedziałeś. Dokładnie. Była kawa, było piwo. No i ja myślę, że dalszą część materiału jeszcze oczywiście też ponagrywamy. No i co, będziemy się widzieli niedługo w Wieluniu, no bo będziemy pierwszą nagrodę losować już, nie? No tak, już pierwsze jakieś rozdanie musi iść. Tak, pierwsze dokładnie. musi iść, jak najbardziej. Także super, no. Także co, do zobaczenia i Dashboard. Do zobaczenia, Dashboard.